Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, bo dzisiaj sam występuję. Na sam początek zapraszam, jeżeli ktoś nie oglądał CEPA Chiny o 9:00. Dzisiaj zaczęliśmy dosyć wcześnie, a jeszcze dwa materiały. Teraz, jeżeli chodzi o wieczór z Kremlinką, Dziki Wschód, powiemy sobie na temat właśnie autarki i na temat tego, co się dzieje na linii Moskwa-Pekin, bo jeżeli chodzi o gospodarkę, to można powiedzieć, że ostatnie 2 miesiące źle się dzieje i tutaj w Rosji wielu ekonomistów zastanawia się, dlaczego to jest aż tak źle, ponieważ wydawało się to, co było w marcu, że to jest jakiś taki element przejściowy, przesunęło się na kwiecień i teraz już mamy 12 maja. Rozpoczyna się ofensywa ta letnia rosyjska, tudzież już się rozpoczęła, niektórzy twierdzą, że mamy atak pomocniczy, natomiast, no i tak pewnie się wydaje, gdzie nie jest Charków, a pewnie Wołczańsk celem. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę w relacji właśnie z Chinami, no to trzeba sobie powiedzieć, słuchajcie, drugi miesiąc spadków, jeżeli chodzi o import, a w tym momencie import dosyć ważny. Pytacie, czy Mateusz? Mateusz odpoczywa głównie w weekendy, a więc on nie pracuje, staramy się tak robić, żeby był ten moment, chwila odpoczynku. No i tak wypada, że ja akurat często. Wczoraj było bardziej rozrywkowo, dzisiaj bardziej poważnie. Staramy się tak, żeby ten wieczór z Kremlinką był bardziej ekonomiczny, jeżeli chodzi o niedzielę, chociaż pewnie nie uciekniemy od tematów też innych. Natomiast wracając do tego, jak to wygląda, ja na tygodniu, słuchajcie, mówiłem taką rzecz dotyczącą chińskiego eksportu i tutaj osoby, które śledzą Rosję, powinny na to mocno spojrzeć, bo sytuacja jest mocno niepokojąca dla Rosjan. Drugi miesiąc z rzędu spadków, tym razem o 13%, w marcu było 14%, natomiast no to jest kwestia, powiedzmy, wartości tego juana z grubsza, no 13-14 to jakaś wielka różnica nie jest. Ten eksport Chin do Rosji 8,3 miliarda dolarów. Wydawało się, że on przekroczy w tym roku tak miesięcznie spokojnie ponad 10 miliardów, szczególnie, że Chiny postawiły bardzo mocno na eksport. Tutaj zaraz sobie powiemy, być może będziemy mieli dewaluację juana, dlatego że z punktu widzenia technicznego jest w dosyć groźnym miejscu, natomiast ten eksport Chinom jest potrzebny, ponieważ rynek wewnętrzny w tym momencie nie daje takich profitów jak ten rynek zewnętrzny. Żeby pobudzić eksport, mieliśmy tą wizytę Xi w Europie. Widzimy, że pewne rzeczy udały się, jeżeli chodzi o Serbię, jeżeli chodzi o Węgry, no tutaj koledzy o tym mówili. W przypadku innych kierunków nie udało się, czyli w przypadku Francji, ale też nie jest jeszcze zamknięta droga, tak jak ma się to w przypadku Stanów Zjednoczonych, bo mówiliśmy we wczorajszym globalu, że Stany Zjednoczone, słuchajcie, w przyszłym tygodniu prawdopodobnie ogłoszą duże cła, a więc tutaj ta Europa w tym momencie, Unia Europejska dla Chin jest kluczowym rynkiem. No i prawdopodobnie nie wiemy tego, co Chiny chcą uzyskać, natomiast Rosja drugi miesiąc z rzędu cierpi, jeżeli chodzi o głównie dostawy elektroniki, no i tych elementów przemysłowych, spadek. Jeżeli ktoś spojrzy również, jak to wygląda, jeżeli chodzi o eksport Chin do krajów Azji Centralnej, które często służyły Chinom i Rosji jako takie proksy, w przypadku niektórych elementów, to tam też to dobrze nie wygląda,
Mieliśmy już, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, zatrzymanie w Gruzji, tak, czyli ten eksport chiński się ustabilizował. Zaczyna podobnie być w przypadku pozostałych krajów. Zobaczymy końcowe dane jeszcze za kwiecień. Ja nie widziałem przynajmniej Kazachstanu, a chciałbym zobaczyć. Natomiast pamiętajcie, że te rynki Azji Centralnej w przypadku Chin to są rynkami takimi pomocniczymi. To nie jest tak, że jak w przypadku Europy, Turcja i Azja Centralna to jest ten główny kierunek obchodzenia sankcji. Chiny do tej pory nie potrzebowały czegoś takiego, po prostu bezpośrednio wysyłały do Rosji różnego rodzaju elementy, które na Zachodzie są objęte sankcjami. Tu pytacie się od razu, z jakim przesłaniem leci Władimir do Pekinu. No właśnie z takim, żeby coś zrobić, z tym samym w sumie co Ławrow, tak? No, będzie kilka rzeczy omawianych, tak? A więc siła Syberii 2 ponownie, żeby jakiś tutaj mieć sukces. Natomiast najważniejsze rzeczy, no to jest oczywiście linia swapowa, jeżeli chodzi o juany, chociaż ona w tym momencie nie jest tak potrzebna. Najbardziej istotne jest prawdopodobnie albo korzystanie w rozliczeniach, no wydaje się, że z chińskiego systemu płatniczego i odblokowanie tych płatności w tym momencie juanowych, bo doszło do takiej dziwnej sytuacji, że Rosjanie płacą juanami, robią przedpłaty i to dotyczy już przemysłu zbrojeniowego. Takie dochodzą informacje i nie mogą tego zrobić i muszą używać jakichś dodatkowych spółek proxy, no i okazuje się, że to trwa bardzo długo, no przez co pojawia się nerwowość, pojawiają się też opóźnienia. Sytuacja nie wygląda w tym momencie dobrze i być może po wizycie tutaj Putina być może się to zmieni. I takie są nadzieje w Rosji. Mamy w tym momencie nowy rząd. Jeżeli chodzi o jedynki rosyjskich gazet, będę też starał się Wam mówić w niedzielę w live, co mniej więcej króluje. No jeżeli chodzi o ten weekend, no to oczywiście Białogród króluje, 8 w tym momencie osób, które zginęły, prawdopodobnie 3 albo nawet 4 kobiety, 4 mężczyzn, 20 osób rannych, w tym dzieci, mamy zawalenie tego wieżowca po ataku ukraińskim. I to jest jedynka, natomiast no wczoraj jedynką było powołanie starego rządu jako nowego rządu i o tym będziemy mówili też w top 10. Tutaj serdecznie zapraszam zaraz po tym materiale. Powiemy, kto został właśnie wybrany, jakie zmiany były. Te zmiany nie były radykalne, natomiast warto jak gdyby się temu przyjrzeć, bo to też pokazuje, co nas czeka, jeżeli chodzi o następną część roku. Natomiast jeżeli chodzi tutaj, wracając do tej Rosji i Chin, to też warto posłuchać dzisiejszego chińskiego CEPA, który prowadził Łukasz i Mateusz. I tam była mowa właśnie na temat eksportu, że ten eksport zaczyna się w kwietniu odbudowywać, przy czym to jest taka odbudowa, słuchajcie, 1,5%. Jeżeli chodzi o ten eksport, poprawia się ten wynik, jeżeli chodzi przede wszystkim najważniejszy region, czyli ASEAN, no i Stany Zjednoczone, natomiast to za moment się pogorszy, wszystko na to wskazuje, no bo zostaną wprowadzone cła i prawdopodobnie rozpocznie się wojna cenowa. Tym bardziej dziwi tutaj, no bo Chiny prawdopodobnie wiedzą już, że ta wojna cenowa, handlowa rozpocznie się i będzie ona trwała zapewne przynajmniej do wyborów. Dlatego dziwi ta postawa chińska, która utrudnia Rosjanom prowadzenie tej letniej ofensywy. Wydaje się to również, że to nie jest tak, że Chińczycy jakoś zupełnie odcięli, natomiast to jest raczej taki sygnał dla Moskwy, licząc na pewne ustępstwa. No i teraz jest zasadnicze pytanie, które już zadaję od kilku tygodni. Jakich ustępstw Chiny spodziewają się po stronie rosyjskiej? No bo oczywiście to odcięcie
części tych produktów przemysłowych, nie zatrzyma tej ofensywy, nie wymusi na Rosji pokoju, utrudni, a być może o to chodzi, być może chodzi o to, żeby tutaj ta strona rosyjska nie zdobyła zbyt dużej przewagi. Nie wiemy tego, nie wiemy, co jest w tych głowach w tym momencie chińskich, natomiast widzimy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dane, i tu bym zawsze namawiał do tego, żeby patrzeć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dane. Tutaj być może możemy tworzyć różne tezy, co Chińczykami powoduje, natomiast ta oficjalna wersja, chyba nikt jej nie kupuje, to znaczy oficjalna wersja jest taka, że są amerykańskie sankcje i chińskie banki nie mogą rozliczać tych transakcji, ponieważ się obawiają jakichś kontrsankcji. W przypadku, kiedy szykują się do wojny handlowej, wydaje się to trochę absurdalne, chociaż oczywiście może się okazać, że jak ta wojna wybuchnie, to wtedy być może właśnie Chiny zmienią tą swoją postawę, natomiast też wydaje mi się, że coś od Rosji chcą za to uzyskać, tak? I raczej będą tę śrubę przykręcać. To się oczywiście podoba w Europie, czyli w tych krajach Unii Europejskiej, w Niemczech, które w tym momencie są takim głównym, oprócz oczywiście Węgier i Serbii, głównym sojusznikiem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, Chin, pomimo że te wypowiedzi są takie, jak to Scholz, że i popierają, ale biznes. W każdym razie to Niemcy blokują rozpoczęcie czy zwiększenie właśnie presji na Chiny i rozpoczęcie wojny handlowej z Chinami, a zagrożenie w tym momencie jest ogromne ze strony Chin, dlatego że mamy olbrzymią nierównowagę, jeżeli chodzi o handel, i to nie jest tylko problem Stanów Zjednoczonych, to jest problem też Europy, tak? Zalewają nas towary chińskie, Europa, która do tej pory tak dzielnie broniła się przed na przykład towarami amerykańskimi, nie potrafi się obronić dziwnym trafem przed towarami chińskimi. I tu oczywiście Niemcy i ich przemysł blokuje wszystkie, jak gdyby tutaj blokuje wszystkie aktywności, które zmierzałyby k ograniczeniu tego. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na sprzedaż tych kluczowych marek w Chinach, szczególnie tych luksusowych, jeżeli chodzi o Mercedesa, BMW, Audi i tak dalej, żeby zrozumieć, że Niemcy uważają, że rynek europejski i rynek chiński są tak samo ważne, i nie można, bo jeszcze by przypadkiem te samochody przestałyby się sprzedawać, co mogłoby spowodować zapaść, a ponieważ rynek jest olbrzymie uzależnienie w tym momencie i w jedną i w drugą stronę, zapaść na rynku motoryzacyjnym, jeżeli by Chińczycy wprowadzili jakieś obostrzenia dotyczące właśnie firm niemieckich, spowodowałaby pociągnięcie całej gospodarki niemieckiej w dół. I to tutaj jest, to nie jest jakąś wielką tajemnicą. Niemcy mówią o tym otwarcie, że nie mogą sobie teraz pozwolić na jakąś wielką wojnę z Chinami. Tutaj muszą chronić własny, w ich mniemaniu, to mamy taki sam kazus jak w przypadku Rosji, oni też nie mogli sobie wtedy pozwolić. Część oczywiście mówi, że mamy teraz te skutki, tak, odwrócenia się od Rosji. W przypadku Chin, jeżeli by doszło do wojny handlowej pomiędzy Unią Europejską a Chinami, skutki dla Niemiec byłyby opłakane, to też trzeba sobie powiedzieć, i na pewno by tutaj firmy niemieckie ucierpiały, i też inne firmy europejskie. To na pewno by się negatywnie odbiło, a więc tu też trzeba zrozumieć Niemcy, bo to jest proces delikatny, natomiast nic nie robienie, a trochę tak jesteśmy, w takiej sytuacji nie jest tym kierunkiem wskazanym. Ale wracajmy, słuchajcie, do Rosji, bo tam mamy w tym momencie takie dwa elementy. Z jednej strony Rosjanie chcieli przejść na autarkię, i sami mówili o tym, żeby zastępować te chińskie produkty
nawet to zapisali w swoim programie. Być może Chińczycy przeczytali ten program i stwierdzili, że im pomogą. To znaczy Rosjanie zakładali, że chińskie produkty, szczególnie jeżeli chodzi o te wysoko przetworzone, będą zastępowane myślą rosyjską i rosyjskimi produktami. No i tak miało to trwać przez ten plan, o którym mówiliśmy, 2035, czyli dojście do punktu, gdzie Rosja jest liderem, jeżeli chodzi o produkty high-tech, nanotechnologie, tam chipy, petrochemia, no różne tam rzeczy były. Być może Chiny tutaj stwierdziły, że pomogą i obcięły już w marcu część wysyłanych produktów. Tu pytanie, czy to ma sens z punktu widzenia takiego politycznego? Tak, Rosja nie jest dużym odbiorcą cały czas dla Chin, to nie jest też tak, że to jest zupełnie wszystko handel ten zamrożony, tylko to jest troszeczkę takie przykręcenie, można powiedzieć, chińskie sankcje, bo jeżeli popatrzymy na wpływ, no to te sankcje chińskie, nikt tego tak nie nazywa, natomiast one pewnie są porównywalne z tymi pierwszymi sankcjami europejskimi. Wtedy też wielkiego znaczenia to aż nie miało, ale wpływ był. I tu jest podobnie, wpływ jest i chyba o podobne rzeczy być może chodziło, no bo wtedy Europie chodziło, żeby coś wywrzeć na Rosji, żeby się ją pamiętała, żeby za mocno nie przykręcić, bo nie będzie potem co, jak eskalować, no to przykręcono troszeczkę. No i podobnie jest teraz z Chinami. Oni przykręcili tą śrubę częściowo. Rosjanie oczywiście próbują przez pośredników realizować te transakcje. To też jest z różnym rezultatem, jak widzimy, ponieważ tu problemem nawet nie jest to, że te transakcje nie są realizowane, tylko czas. To jest, trzeba znaleźć pośrednika, ten pośrednik robi jakieś zakupy, to wszystko dodatkowo trwa, a jeżeli chodzi o duże firmy, to jest też problem, bo te średnie i małe to akurat też jest problem, ale powiedzmy te średnie firmy, one znajdą pośredników i sobie to jakoś załatwią. W przypadku tych największych i najmniejszych firm jest największy problem, bo te małe to nie stać, no bo muszą dodatkowo koszty pokryć, no chyba że coś jest jakoś wysokomarżowe, coś kupują z Chin i powiedzmy produkują czy sprzedają w Rosji i mogą sobie pozwolić na podniesienie na przykład ceny i tak dalej. Albo jeżeli mamy duże firmy, tam mamy następny problem, ponieważ no one nie za bardzo mogą tak korzystać z tych pośredników, jeżeli już to z jakichś dużych, ten proces też trwa, ponieważ nie korzystały, czekają aż się to zmieni, żebyście zrozumieli, no trudno, żeby na przykład firma państwowa zbrojeniowa korzystała z jakiejś firmy z Singapuru czy z Wietnamu, jak do tej pory nie korzystała, tak? Tam były oczywiście pewne elementy czasami, z których korzystano, natomiast no, jeżeli są jakieś potrzebne, nie wiem, tam tokarki, no to w tym momencie to szło bezpośrednio z Chin. I to tak wygląda. Tutaj pewnie spotkacie się z różnego typu opiniami, że eksport rosyjski wzrósł, jeżeli chodzi o pierwszy ten trymestr, jeżeli chodzi o kwiecień. I to jest prawda. Mamy tutaj wzrost rok do roku, jeżeli chodzi o kwiecień rosyjskiego eksportu, natomiast to jest związane głównie z ropą naftową. Po prostu mamy wyższe ceny, jeżeli chodzi o kwiecień zeszłego roku. Tu to widać było w pierwszym kwartale, tak samo było. Tutaj wolumenowo utrzymuje się to podobnie, a nawet jest gorzej, bo na tym węglu mamy tą zapaść. Tak naprawdę ten eksport w tym momencie jest utrzymywany przez ropę naftową. Chiny cały czas kupują rosyjską ropę, dostają dosyć dobre rabaty, kupują też rosyjski gaz. Mówiłem ostatnio, że tam jest 28% rabatu. W przypadku ropy to zależy od gatunku, zależy też od kontraktu. Są te rabaty różne, od powiedzmy 5 nawet do $15 potrafią wynosić. Dobrze, i teraz słuchajcie, jeżeli są pytania do tego tematu, to prośba tutaj o zadawanie. Jeżeli jakieś inne, to też odpowiem.
Ja jeszcze króciutko powiem, jak przyszły tydzień będzie wyglądał, jeżeli chodzi o Kremlinkę. Dzisiaj jeszcze top 10, natomiast w poniedziałek o 9 oczywiście codzienny ekonomiczny przegląd, o 17 powinien być komentarz, jeszcze nie wiem jaki temat, natomiast we wtorek CEP Ukraina, w środę lupa z Markiem, no i w czwartek nowość. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to ogłosimy CEP Niemcy, tak? A więc tutaj część z Was pisała, że taki format chcieliby lub tak, że chcieliby oglądać, no to stwierdziliśmy, że coś takiego przygotujemy. Będziemy pewnie to robić, jeżeli dobrze pójdzie, właśnie już w przyszły czwartek o godzinie 17. Jeszcze jedna rzecz, nie wiem czy się uda, natomiast albo przyszły tydzień, albo ten jeszcze następny planujemy tutaj spotkanie z patronami, z fanami. Tutaj z tych nowości będziemy je omawiać, tak, co się pojawiło, jacy nowi prowadzący. No wczoraj z tych nowości, tak jak widzieliście, był wieczór z Wacławem. Części osób przypadł, części osób nie. Natomiast ja przypominam cały czas, że sobota to jest, szczególnie ten wieczór, to jest ten czas, kiedy nie ma poważnych treści. I zawsze trochę jestem zaskoczony, jak piszecie, że spodziewaliście się czegoś poważnego, a to są jakieś takie bzdury. Nie wiem, musimy jakieś takie być może na początku ostrzeżenie jeszcze mocniejsze, żeby przy każdym tym naszym materiale się pojawiało, że to nie jest poważny content. Dobrze, teraz przechodzę, słuchajcie, do pytań i sobie zacznę przeglądać. Postaram się tak o 8 oczywiście 30 skończyć, żebyście mogli obejrzeć top 10. A, jeszcze miałem powiedzieć o juanie. On jest w tym momencie w dosyć niedobrej pozycji. Według wielu analiz, tutaj nie chcę jak gdyby pokazywać tak, tych inwestycyjnych wykresów, chcę, żeby to było bardziej zrozumiałe. Natomiast doszedł do punktu, który może spowodować dewaluację, szczególnie, że taką dewaluację wprowadziły te sankcje i ta wojna cenowa Trumpa, a tu trochę taka. I to jest też podobny moment, kiedy ten yuan miał ten szczyt, jeżeli chodzi o ten stosunek do dolara. W tym momencie, jeżeli Biden zdecyduje się, a wszystko na to wskazuje, że się zdecyduje, no bo są przygotowane już odpowiednie dokumenty, jeżeli się zdecyduje w przyszłym tygodniu to ogłosić, no to jest duża szansa, że będziemy świadkami dewaluacji. I to jest bardzo istotne dla Rosji. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie wolne waluty to jest yuan. Rosja posiada, nie zdywersyfikowała sobie swojego koszyka i nie jest odporna na właśnie wahnięcie tego juana, więc można powiedzieć, że na dzień dobry ich te już mikrorezerwy juanowe jeszcze się dodatkowo zmniejszą, znaczy wartościowo, tak? Natomiast no tutaj liczą na to złoto, natomiast złoto jest zależne, o czym też mówiliśmy wczoraj, od decyzji Fedu, a tu jeżeli odczyty inflacyjne, i znowuż należy patrzeć na te odczyty inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych, albo będą podobne jak były, albo jeżeli byłyby niższe, no to mamy obniżkę w lipcu. A więc tutaj uwaga, jeżeli ktoś trzyma złoto, żeby sobie sprawdzał, jaka jest inflacja, żeby potem nie był zaskoczony, tak, kiedy to złoto mu spikuje, tak, no bo w tym momencie mamy troszeczkę taki już nawet można powiedzieć, że spekulacyjny wzrost, takie zresztą złoto to lubi, to nie jest jak gdyby pierwszy taki rajd tego złota, on też nie jest jakiś przesadnie duży, a więc tam jeszcze miejsce na wzrosty jest, ale jeżeli będą zapowiedzi tych obniżek, no to wtedy to złoto może zacząć co niektórych parzyć.
Dobrze, teraz miałem przejść do tych pytań, to przechodzę, bo 5 minut i w końcu żadnego Wam nie przeczytam, a pewnie. Żeby mieć autarkię, to trzeba mieć rynek wewnętrzny. I to jest największa słabość. Brawo, Wiktor. Chiny próbują, tak? Próbowali na przykład ostatnio dzięki rynkowi wewnętrznemu pobudzać swój wzrost gospodarczy i Chinom się nie udało. Natomiast tu jest założenie trochę inne, że ta autarkia nie będzie taka, że tak powiem, rynkowa, tylko po prostu nie będzie chińskiego smartfona, będzie rosyjski. Nieważne, czy on będzie działał, czy nie będzie działał. Zupełnie inna zasada. Tu mówiliśmy via ruski, zarządzanie przez dekrety. Bardziej to będzie przypominać Koreę Północną i jej odmianę autarkii, tylko że na większej liczbie ludności i na większym obszarze. Oczywiście tutaj problemem jest też te produkty z zewnątrz, tak. Korea sobie świetnie poradziła, bo odcięła się prawie od wszystkiego. W przypadku Rosji będzie to o wiele trudniejsze, ale pewnie będą próbować. Nie wiemy właśnie, czy długo pociągną. I to jest to samo pytanie, ja sobie sam zadaję, bo nie wiemy, jak to ma wyglądać i o co Chinom chodzi. Czy chodzi o to, żeby jakieś ustępstwo ze strony Rosjan uzyskać, czy też uważają, że nie są gotowi do konfrontacji z Zachodem. Nie wiemy, tak? Naprawdę nie wiemy, jak to jest w głowie przewodniczącego, a myślę, że tam trzeba by szukać rozwiązania tej zagadki. To pytanie jest do Łukasza, ja mu zadawałem, on też nie wie, ale będziemy patrzeć. Obserwujcie, jak to będzie wyglądać w maju, w czerwcu, czy tu nie będzie jakiejś poprawy i zmiany, bo może się okazać, że coś zostanie ustalone w tym Pekinie, o czym się być może oficjalnie nie dowiemy, a przynajmniej nie szybko. Dobrze, jeszcze słuchajcie, jedno pytanie. To jest chyba to samo od Kasi. Tak, wiele rzeczy może Putin uzyskać, tak mówiłem, ta siła Syberii, właśnie to odmrożenie tych sankcji, powiedzmy, tych chińskich, współpraca wojskowa, tych elementów myślę, że jest dosyć dużo. Pytanie o stan Funduszu Dobrobytu Narodowego. Ja podawałem ostatnio, wczoraj Rosjanie podawali też swoje rezerwy, te walutowe. Oni liczą z tymi zamrożonymi, i tutaj oczywiście liczą też ze złotem. I tego złota, co ciekawe, jest mniej, ale wartościowo to wygląda w miarę ok, ze względu na te wzrosty. Pamiętajmy też, że oprócz tego, że Rosjanie posiadają złoto, posiadają różnego rodzaju papiery wartościowe i jeżeli chodzi o walutę, to jeszcze raz, posiadają tylko juana i to posiadają tego juana, jeżeli chodzi o Fundusz Dobrobytu Narodowego, chociaż co miesiąc uszczuplają, tak? Ja być może powinienem też publikować, to można też sobie policzyć, jak oni uszczuplają ten Fundusz Dobrobytu Narodowego, bo zawsze co miesiąc jest taka informacja, jeżeli chodzi o bank centralny, ile w tym momencie bank centralny sprzedał, a zawsze jest, że powinien kupować, bo ostatnio ropa jest w dobrej cenie, ale ponieważ ma te zobowiązania związane z dokapitalizowaniem tych dużych projektów, szczególnie Gazpromu, to jest zobowiązany sprzedawać tego w tym momencie juana. A więc, co oczywiście pomaga rublowi, bo jeżeli by sytuacja była odwrotna, to pewnie ten rubel zacząłby się osłabiać. Tu też eksporterzy na to liczą.
Słuchajcie, musimy kończyć, bo zaczyna się top 10. Piszcie w komentarzach, co uważacie na temat właśnie czasu takiego live'a, jeżeli chodzi o niedzielę. Czy on powinien się odbywać przed top 10, czy powinien się odbywać po, czy też zamiast top 10. Wszystkie komentarze są mile widziane. No i zapraszam tutaj już oficjalnie, słuchajcie, na kolejny materiał. Trzymajcie się. Cześć.